Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale będzie gościła zupa i tą zupą będzie zupa gyros. Wspaniała zupa, błyskawiczna, oczywiście na mięsie wieprzowym z szynki. Pokroję bardzo drobniutko w paseczki, obsmażę, dołożę warzyw, troszeczkę ziemniaków, troszeczkę wody, na koniec śmietanę, kukurydzę i Wam powiem, że będzie coś pysznego. Nie mam w Polsce tej zupy, ale myślę, że już niektórzy znają tą zupę, jedli i na pewno wiedzą, że smakuje naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli ktoś lubi kebab albo gyrosa, to Wam powiem, że ta zupa powinna Wam również smakować. Nie wiem, czy w każdej zupie gyrosowej dokładają ziemniaki, ale ja uważam, że zupą trzeba się najeść. Dlatego ta moja opcja po mojemu będzie coś pysznego. I jeżeli Wam się przepis spodoba, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Oczywiście zapraszam Was na moje playlisty. Tam mam wszystko już prawie posortowane, tak jak mogłam. Na zupy, na drugie dania, dania świąteczne, na ciasta, na torty, na bigosy, na golonki, na kaczki, na gęsi, a więc na moim kanale można już praktycznie wszystko znaleźć. Do tego pierożki różnego rodzaju, ciasta na pierogi, ciasta drożdżowe, a więc zapraszam, kochani. 3 lata swoje zrobiło. Starałam się, że Wam jak najwięcej szybko coś wstawić, bo nie wiedziałam, jak długo będę działać na YouTubie, a to już jest 3 lata. Cieszę się, że mnie oglądacie, cieszę się, że miło komentujecie i że Wam smakuje, że wychodzi, że smakuje. Dlatego dla mnie to jest jak gdyby uznanie, że warto robić dla Was. Robię na ile mogę, a więc mam nadzieję, że ten przepis również przypadnie Wam do gustu. Zapraszam. A więc dziś Wam pokażę z mięsa wieprzowego i takiego gyros możecie dostać również u rzeźnika, przynajmniej tutaj w Niemczech. Jeżeli nie macie gyrosowego mięsa, bo ono jest nasiąknięte już przyprawami, zupę wtedy się bardzo szybko robi i ona wtedy intensywnie smakuje tym gyrosem, ale możemy sobie zrobić sami w domu wieczorem albo rano, na obiad jak robimy, albo w obiad, na kolację. Zależy kiedy robimy. Możemy sobie to mięso przyprawić i odstawić. Teraz przejdę do pokrojenia sobie tych kawałków mięsa i te kawałki mięsa kroimy na drobniutko, na takie jakby paski. Odkrojcie, jak jest jakaś błona. Jeżeli jest tłuszcz, to zostawcie. A więc na takie małe kawałki. Wtedy Wam się szybciutko usmaży. Jeżeli byście mieli 400 gram albo 600, to nie jest ważne. Teraz, co jest bardzo ważne w tej zupie, żeby przyprawić to mięso tą przyprawą gyros. I ja mam tutaj taką przyprawę gyros. I do tego jeszcze dołożę pieprz czarny, paprykę. Troszeczkę możemy dołożyć majranku, tymianku, pieprzu kolorowego, troszeczkę sól. To po prostu to są już jakby podstawy. A więc mam pół kilograma mięsa. To daję około pół łyżki soli. Pieprz czarny, również z pół łyżeczki. Papryka, chili, również z pół łyżeczki. I tymianek, również z pół łyżeczki. Oregano z pół łyżeczki. Teraz do tego daję z 2 łyżeczki, małe albo 1 łyżkę tej przyprawy gyros. I teraz to wszystko mieszam. Jak ładnie pachnie, już Wam powiem, naprawdę jak prawdziwy gyros. Odstawiam, a ja przejdę do pokrojenia sobie tych wszystkich składników, które jeszcze wchodzą w skład tej zupy. Potrzebujemy papryki z 200 gram, kolorowe, może być zielona, żółta, czerwona, jak najbardziej.
ze 150 g pieczarek, ponieważ to zupa jest po mojemu. Ja dodaję zawsze nieraz jeszcze dodatkowe jakieś warzywa, ponieważ ja uważam, że takie warzywa powinny być w każdej zupie i to nie przeszkadza w takiej zupie właśnie teraz tej gyros. Jedna marchewka, około 100-150 g. Por, około 100 g również. 2 ząbki czosnku damy, pokroimy. 1 cebula pokrojona. Ja dam 3 ziemniaki, około pół kilograma. I na koniec dam również puszkę pomidorów. Można dołożyć łyżkę przycieru, śmietanę z 200 ml i na koniec wrzucimy troszeczkę kukurydzy z puszki gotowanej. Obieram pieczarki i kroję drobno w kostkę. Możemy również pokroić w plasterki, to znaczy na pół i w takie mniejsze kawałki. Kroję tego pora również drobniutko. W kostkę. Trzeba uważać, żeby umyć dobrze, żeby tutaj nigdzie Wam nie było piachu w środku. To jest bardzo, bardzo ważne. I to wszystko będę razem smażyć, a więc łączę to wszystko razem. Również marchewkę kroję drobno. I teraz kroję papryki. Jak lubimy ostre, możemy dać jedną taką ostrą chili papryczkę. To wtedy nie trzeba będzie dużo papryki dawać, bo Wam się ładnie to będzie fajny smak dawało. Oczywiście obieramy ziarenka ze środka, wyskubujemy. Ja mam pół papryki takiej dużej, a więc jedną odłożę z tych długich i dam pół tej dużej papryki, żeby mi się nie zmarnowało. A więc w kuchni możemy sobie zawsze sami decydować. I zawsze więcej jak mniej. Ja tak uważam, bo to co damy do środka, to wtedy będzie fajny smak. Możecie sobie taką zupę na 2-3 dni zrobić, nie? A więc korzystniej ze względu nawet teraz na prąd i na drugi dzień będzie jeszcze smaczniejsza, tak bigos czy inne zupy. Teraz mam tutaj ziemniaki, a więc obieram ziemniaki. Nie są ładne, dlatego obieram grubiej zawsze. I te ziemniaki kroję również na drobną kostkę. Oczywiście nie w każdej zupie gyros są ziemniaki, ale ja uważam, dlaczego by nie. Zupą trzeba się najeść, a więc 2-3 ziemniaki jak najbardziej nie zaszkodzą. A więc kroimy na drobną kostkę. Pokrojone ziemniaczki. Teraz przejdę do obrania sobie cebuli i również kroję na drobno. I do tego 2 ząbki czosnku. Takie mam tutaj średnie. Możemy dać ten duży ząbek. Również wystarczy. Kroimy drobniutko. Z cebulą razem będziemy smażyć. Grzewam sobie patelnię wyższą albo w jakimś garnku. Dlatego proponuję Wam zawsze, żebyście mieli chociaż jeden garnek, taki, który się nadaje do smażenia, z tym takim grubszym dnem. To jest naprawdę bardzo wygodne, ponieważ ja w tym garnku dzisiaj zrobię tą całą zupę, czyli jednogarnkowe danie, można powiedzieć. I ja sobie wleję teraz do smażenia mięsa ze 3 łyżki oliwy. Możecie dać rzepakowy olej albo masło klarowane, jeżeli używacie, albo smalec. Jak nam się rozgrzeje tłuszcz, dopiero teraz wrzucamy mięso i obsmażamy. To mieszamy.
O, Wam powiem, jak to już pięknie pachnie. Naprawdę. Teraz dopiero te aromaty wychodzą tego grosa podczas smażenia. Widzicie, to jest już tak rumiane troszeczkę i takie ma być. I ono jest tutaj, to mięso jest tutaj już prawie ugotowane. Widzicie, w środku jest białe. Już można powiedzieć, że można jeść. Teraz do tego najpierw daję cebulę z czosnkiem. Jak już się tak ładnie obsmaży, i mieszam. Mieszam i obsmażam również. Łyżkę oleju i wrzucamy wtedy te warzywa z pieczakami. Obsmażamy króciutko i wtedy dokładamy ziemniaki. Się ładnie obsmażyło. Nie może Wam się przypalić, bo to już wtedy nie będzie tak smaczne, będzie gorzkie. Dajemy ziemniaki. Pomidory najlepiej jak kupicie krojone w kawałku, ale jeżeli w całości, to nie przeszkadza. Dajemy litr i jeszcze pół. A więc mamy pół litra wody. Jeżeli byście chcieli mieć troszeczkę więcej zupy, to zróbcie z 2. I teraz tą zupę doprowadzamy do stanu wrzenia. Jak się zagotuje, oczywiście ta woda była ciepła, żeby nie zimną, żeby to mięso nie dostało takiego szoku i że Wam się jakby dalej gotowało. Ona była już zagrzana, dosyć gorąca. Zaczyna się gotować. Zmniejszam z 9 na 3, ponieważ ona teraz może się gotować na wolnym ogniu i nastawiam czas 30 minut, czyli pół godziny. I dołożę troszeczkę gałki, starkuję, ale dołożymy jeszcze troszeczkę pieprzu czarnego. Niech już się gotuje z pół łyżeczki, papryki słodkiej. Słodkie z łyżeczkę też nie zaszkodzi. Teraz możemy to przykryć i wejdziemy z 10 minut przed ugotowaniem i zobaczymy, co jeszcze trzeba dołożyć. Ale powiem Wam, że trzeba soli jeszcze dołożyć z łyżeczkę. Naprawdę te warzywa, ziemniaki, mięso, wszystko wchłonęło, a więc musicie doprawić koniecznie, bo ona musi być smaczna, może być nawet lekko ostra. I że to ma być smak gyrosa, dajemy jeszcze z łyżeczkę tej przyprawy gyros. To jest bardzo ważne. To, co możemy dać, na przykład jeżeli mamy kolorowy pieprz, on jest tutaj mieszany, czerwony, biały, czarny. Ja często doprawiam takim kolorowym majranku, tymianku i nie bójcie się, że będzie coś nie tak. Będzie naprawdę smaczne. Jeżeli nie macie, a macie to moją tą czubrycę, jeżeli macie, dajcie z łyżeczkę czubrycy. I muszę wlać tutaj śmietanę, bo bez śmietany nie będzie smaczne. Tutaj mam resztkę. Około 50 ml wlewam, żeby mi się nie zepsuło. Ktoś powiedział mi kiedyś, jak Pani może proponować resztki. Resztki to nie znaczy, że coś złego, tak? A więc resztki to nie znaczy, że coś stare. A więc bardzo proszę Was. Puszka 340 gram. I ja wrzucam tą kukurydzę. I zupka będzie zaraz gotowa. Oczywiście teraz trzeba będzie jeszcze raz jakby doprawić, bo śmietana zabiera jeszcze ten smak jakby. Musi smakować tym gyrosem. A więc nie obawiajcie się na przykład dołożyć troszeczkę tej przyprawy gyros. Powiem Wam, że już jest coś pysznego.
Ale oczywiście ja jeszcze troszeczkę dosolę. Dołożę jeszcze troszeczkę pieprzu, bo ja lubię dosyć ostre. Może nie takie mocno ostre, ale dołożę troszeczkę czubrycy na koniec. Dobra zupa potrzebuje przypraw. Nie obawiajmy się, będzie coś pysznego. Pół godziny mija, zupa jest gotowa. Możemy podawać z chlebem, z bagietką, z bułką, jak najbardziej. Tak wygląda ta zupa gyros. Zapraszam Was, kochani, bardzo serdecznie. Zrobię zdjęcie i już wkrótce na moim kanale. Tutaj mamy grzankę.